Siemano, z tej strony Danielo, witam was w kolejnym odcinku z Roblox Studio. W tym odcinku nauczymy się, jak dodać Game Passy do swojej własnej gry w Roblox Studio, dzięki którym będziesz mógł zarabiać Robuxy, tworząc gry. Także bez owijania, lecimy! W tym odcinku pokażę ci, jak dodać Game Passy do Roblox Studio. Zrobimy to dodając przycisk po lewej stronie, który po kliknięciu wyświetli nam informację, to takie okienko, w którym możemy zakupić Game Pass za Robuxy. No i potem pokażę, jak wywołać jakiś efekt na graczu, który kupił ten Game Pass. My dodamy sobie Game Pass na super szybkość, wy będziecie mogli dodać Game Passy na co chcecie i dodamy przycisk po lewej stronie. Wy będziecie mogli dodać, jeżeli macie oskryptowany sklep, to będziecie mogli go dodać przykładowo w sklepie. Przykładowy sklep zrobiliśmy w poprzednim odcinku. Jeżeli chcesz się nauczyć robić sklep w GUI, to zapraszam cię do niego, link w opisie. Także pierwszą i najważniejszą rzeczą, którą musicie zrobić ze swoją grą, jeżeli tego nie zrobiliście, aby dodać Game Passy, to musicie ją opublikować w Roblox. Żeby to zrobić, klikacie właśnie File, klikacie File i Publish to Roblox. Dajecie sobie jakąś nazwę, oczywiście tutaj sobie wypełniacie wszystko jak chcecie. No i dajecie sobie Create, dzięki czemu wasza gra pojawi się już na Robloxie. Teraz musicie włączyć waszego Robloxa, wejść w zakładkę Create. No i tutaj, gdy wejdziecie w sobie w waszą grę, macie opcję, żeby zrobić Create Pass. Wybieracie obrazek. Ja wybiorę sobie o taki. Dajcie jego nazwę. Dodajecie opis. I klikacie Preview. Pokazuje wam tutaj jakieś informacje, klikacie, żeby opublikować, no i wasz Game Pass się publikuje. Wchodzimy w konfigurację później tego Game Passa, no i tutaj dajemy Item for Sale, żeby po prostu można było go sprzedać i ustawiacie ileś Robuxów, za ile chcecie go sprzedać. Ja przykładowo ustawię za 10, wy otrzymujecie 70%, tak? Czyli jeżeli ktoś zapłaci 10 Robuxów, to wy otrzymacie 7 Robuxów za tego Game Passa na wasze konto lub konto waszej grupy, zależnie od tego, czy to gra jest stworzona na grupę, czy na was. Wracamy tutaj, wszystko jest ładnie opisane. Zapisujemy, Game Pass jest już dodany. Teraz co zrobić, aby ten Game Pass dało się kupić w grze, no i żeby tą szybkość dostać. Już wam mówię. Gdy jesteście w zakładce konfigurowania swojego Game Passa, na górze w stronie internetowej macie coś takiego jak ID równa się. No i to jest ID waszego Game Passa, czyli wasz numer identyfikujący ten Game Pass i on będzie bardzo, ale to bardzo ważny. Dlatego go kopiujemy i go będziemy wykorzystywać w grze. Pierwszą rzeczą, jaką chcemy zrobić, to dodać nasz przycisk. Dzięki czemu dodajemy GUI, do GUI doklejamy text button, przesuwamy go sobie na lewo, no i po zmienieniu koloru na jakiś ładny i tekstu na Speed Game Pass dodajemy lokalnego skrypta, lokalnego do tego, ponieważ chcemy, żeby to u lokalnego gracza się działo, a nie u wszystkich graczy. No i chcemy pierw stworzyć lokalną zmienną, która będzie przechowywała właśnie nasze ID i będzie to takie coś, żeby mieć tą cyfrę cały czas pod ręką. No i teraz w momencie naciśnięcia tego przycisku, czyli script.parent, żeby dostać się do rodzica, mouse button 1 click, connect, function. Chcemy, żeby coś się wykonało. Co chcemy, żeby się wykonało? Chcemy, wykonało się game, czyli funkcja gry, get service i w get service wpisujemy marketplace service, tak? Czyli że chcemy się odwołać do funkcji sieciowej, jaką jest sklep, jakim są Game Passy. Następnie musimy włączyć taką funkcję, jaką jest prompt Game Pass. Pisze się prompt Game Pass Purchase. Jest to funkcja, która właśnie aktywuje tą opcję kupowania tego Game Passa. No i ta funkcja przyjmuje jako warunek gracza, czyli wchodzimy w game.players.localplayer, aby przekazało nam konkretnego gracza, tego, który aktualnie ma to GUI otworzone. No i dodatkowo musimy jeszcze przekazać ID naszego Game Passa, który chcemy, żeby się otworzył, żeby gra wiedziała, jaki Game Pass otworzyć. No i tutaj możemy bezpośrednio te cyfry wkleić, ale my te ID wyjęliśmy na górze, także teraz wpisujemy to ID, tak, przekazujemy te cyfry. No i teraz po aktywowaniu tej gry, po daniu playa, gdy klikniemy na Speed Game Pass, jak widzicie,
pokazuje nam się okienko, w którym możemy kupić Game Passa. Mi się pokazało, że akurat mam tego Game Passa, więc no nie mogę go kupić, bo jestem właścicielem gry i właścicielem Game Passa, ale przeciętny gracz będzie mógł kupić Game Passa. Także już opcja kupowania Game Passów w waszej grze działa bardzo dobrze. No i teraz byśmy chcieli, żeby te Game Passy coś dawały, tak? Czyli że jeżeli kupimy tego Game Passa na szybkość, no to żeby faktycznie szybciej się poruszać tym graczem. Dlatego musimy stworzyć skrypt, który będzie działał ogólnie w całej grze. Będzie to skrypt, który nazwiemy Game Passes. No i musimy tutaj klasycznie ID naszego Game Passa wziąć na górę jako zmienną. Jeżeli będziecie mieć tych Game Passów dużo, to dla tego Game Passa będziecie musieli to robić osobno, tak? Bo będziecie tutaj musieli napisać tą funkcjonalność. No i teraz w pierwszej kolejności napiszemy funkcję, która będzie działała tak, iż jak kupicie tego Game Passa, to dostaniecie coś. W tym przypadku dostaniecie szybkość. Później napiszemy drugą funkcję, która będzie sprawdzała, czy jak gracz dołącza, to czy przypadkiem on już nie kupił tego Game Passa kiedyś, tak? Więc w pierwszej kolejności wchodzimy w game, no i znowu get service, ten sam, który wcześniej, aby dostać się do jakby sieci tych Game Passów. Kropka. No i teraz będziemy mieć taką dosyć długą funkcję, która brzmi prompt Game Pass purchase finished. Tak? Czyli w momencie, kiedy będzie przepraszam, w ogóle to nie jest funkcja, tylko to jest event. W momencie, w którym ktoś kupi tego Game Passa, to wtedy wykona się tutaj ta funkcja wewnętrzna. I teraz ta funkcja przyjmuje 3 argumenty, tak? Pierwszym argumentem będzie gracz. My to sobie nazwiemy player, aby było przejrzyście. Drugim będzie ID kupionego Game Passa, czyli nazwiemy sobie to ID B od buy, tak, bo kupiony. No i na końcu będzie informacja, czy on został kupiony, tak, czyli nazwijmy to sobie w ten sposób z języka angielskiego, co oznacza kupiony. No i jeżeli ten Game Pass zostanie kupiony, to nam zwróci true, tak, czyli zwróci nam prawdę. Jeżeli nie będzie kupiony, to nie zwróci nam prawdy, będzie fałsz. No i teraz, jeżeli jeżeli to jest prawdą, możemy tutaj oczywiście napisać zrówna się, ale w skrócie, jeżeli tak napiszemy, to zwróci nam prawdę, jeżeli to jest prawdą. I ID, czyli ten numer, jest taki samym numerem jak ID rzeczy kupionej. Wtedy chcemy coś wykonać, a mianowicie, żeby player, czyli ten, który zostanie zwrócony tam na górze w tej funkcji, jego charakter humanoid walk speed równał się przykładowo 30, tak? Czyli jeżeli to się wykona, to chcemy, żeby szybkość gracza wynosiła 30. No i tyle. Jeżeli wy będziecie chcieli dodać inne Game Passy o innym kodzie, to po prostu zmieniacie tą funkcję tutaj. Tak, przykładowo dodawanie pieniędzy, jakąś umożliwiać opcję nową. No i teraz to się będzie działało w momencie kupienia przez gracza tego Game Passa. Natomiast chcemy też, aby gra sprawdzała automatycznie, gdy gracz dołącza. Dlatego użyjemy eventu, który wykonuje się w momencie dołączenia gracza. Jeżeli nie wiesz, o co chodzi, to w sumie polecam ci zrobić serię podstaw skryptowania Roblox Studio na moim kanale. Tam wszystko tłumaczę i nauczysz się od zera. I wchodzimy w game.players.playerAdded. I teraz, kiedy doda się gracz, chcemy wykonać jakąś funkcję. I to będzie ta funkcja. Ta funkcja daje nam jako argument gracza, tak, który wszedł. No i teraz, jeżeli ten gracz ma jednego naszego Game Passa, to chcemy zwiększyć jego speeda. Dlatego sprawdzimy to w taki sam sposób, dosyć podobny jak wcześniej, czyli game, get service. No i tutaj wchodzimy w marketplace service. Dwukropek. I teraz mamy taką funkcję, która nazywa się User Owns Game Pass Async, która sprawdza po prostu, czy ten konkretny użytkownik posiada Game Passa. User Owns Game Pass Async. OK. I ta funkcja jako argumenty przyjmuje, tak? Bo
jeżeli chodzi o funkcje, to my przekazujemy coś, jeżeli chodzi o eventy, to eventy nam przekazują, tak? No bo tutaj my otrzymujemy gracza, tutaj też my otrzymujemy informacje od gry, a tutaj my przekazujemy jakąś informację do gry. I musimy przekazać po pierwsze ID unikalne naszego gracza. Zrobimy to za pomocą player.user ID, tak? Czyli przekażemy ID naszego gracza, żeby gra wiedziała, kogo ma sprawdzić. No i przekażemy numer naszego Game Passa. I jeżeli to nam zwróci prawdę, wtedy chcemy wziąć naszego gracza, tak? Teraz nie będziemy mogli się odwołać tak w ten sposób do gracza. Wejdziemy w game.workspace wait for child. Przez co otrzymamy, ta funkcja zdobędzie naszego gracza, tak? Będzie czekała, aż on się pojawi i weźmie do niego referencję, który będzie player.name, tak? Bo ten gracz jest tutaj, czyli weźmiemy jego nazwę, wkleimy tą nazwę tutaj, no i wyszukamy go w naszej grze, poczekamy, aż się pojawi. Później poczekamy, aż poszukamy w nim lub poczekamy na dziecko, które nazywa się Humanoid, tak? Czyli tą podstawę gracza, do której się tutaj mogliśmy bezpośrednio odwołać, ponieważ no, mieliśmy już referencję i to mieliśmy pewność, że się do niej dostaniemy. Tutaj musimy w ten sposób szukać. No i walk speed ustawiamy w tej sytuacji na 30, tak? Czyli zwiększamy prędkość. I teraz te dwie funkcje działają tak, jak powiedziałem. Pierwsza w momencie kupienia daje nam tego boosta, jeżeli wszystko się zgadza. Natomiast druga sprawdza w momencie dołączenia gracza do serwera, czy ma tego Game Passa i daje mu boosta. Teraz jak damy playa, jak widzicie, biegam dużo szybciej, ponieważ mam tego Game Passa zakupionego. Inni gracze, jeżeli nie mieliby tego Game Passa, musieliby w niego wejść, go kupić i wtedy oni dostaliby także movement speeda i dostaliby go również później za każdym razem, gdy dołączam do gry. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli Ci się podobał, to pamiętaj, żeby zostawić jakiś komentarz oraz łapkę w górę. No i zapraszam do subskrybowania, aby po prostu zobaczyć coraz więcej, bo na tym kanale będzie się pojawiało dużo więcej fajnych poradników z Roblox Studio. A ja dziękuję za oglądanie i żegnam Was. Siemano.